Cześć wszystkim, przyszedł w końcu czas, żeby opowiedzieć coś więcej o moim projekcie. Po miniaturce już mogliście się domyśleć, że dzisiejszy materiał będzie poświęcony Nissanowi 370Z. Nissan aktualnie znajduje się u Tomka w TRS Racing. Ja nazywam się Kacper i jestem właścicielem tego Nissana. Na moim profilu możecie już w relacjach zobaczyć krótkie filmiki z prac prowadzonych przy tym projekcie, ale zacznijmy od początku. Ja za chwilę się zbieram, jadę do Tomka na warsztat i razem z Tomkiem postaramy się opowiedzieć, jak to wszystko się zaczęło, jakie prace będą prowadzone, no i kiedy ten samochód tak naprawdę wyjedzie. Lecę na warsztat, widzimy się na warsztacie. Znajdujemy się w TRS-ie, gdzie właścicielem jest Tomek, a za naszymi plecami jest gwiazda dzisiejszego materiału, czyli mój Nissan 370Z. Cześć Tomek. Cześć wszystkim. No jesteśmy w TRS Racing, gdzie razem z moją ekipą będziemy próbowali zbudować kolejny stage tego Nissana. Który to będzie stage? Tak naprawdę to już ciężko zliczyć, który to będzie stage tego samochodu. Mam nadzieję, że ostatni i ten najbardziej zadowalający, ale zacznijmy od samego początku. Od czego to wszystko się zaczęło i tak naprawdę co będziemy tutaj robić u Ciebie na warsztacie. Wiadomo, że warunkiem do rozpoczęcia projektu, tak jak rozmawialiśmy, było sprzedanie poprzedniego silnika wraz z sprzętem. Klient szybko się trafił, silnik sprzedany, kasa na stół. W rozliczeniu dostałem drugi silnik VQ37 i mogliśmy się zabrać do prac. Kacper zgłosił się jakiś czas temu do mnie z propozycją budowy nowego silnika do swojego Nissana. Uzgodniliśmy szczegóły i mogłem przejść do działań. Rozebrałem ten przywieziony silnik do ostatniej śrubki, przygotowałem go do wysyłki do firmy Jack Motorsport, gdzie wcześniej Kacper uzgodnił sobie wszystkie szczegóły, więc może on naświetli to, co tam w ogóle było robione. Dokładnie, tak jak Tomek wspominał, silnik został rozebrany do ostatniej śrubki. Załadowałem go na busa, kierunek Jack Motorsport. Tam już na miejscu miałem wszystko uzgodnione, co dokładnie będziemy robić. Niestety trochę nam się przedłużyły te prace. W większości tak naprawdę przez moje jakieś tam pomysły, gdzie dokładaliśmy kolejne rzeczy, które były robione przy tym silniku. Pewnie większość z Was chciałaby usłyszeć, jakie tam części były włożone oraz co tak naprawdę Jack robił przy tym silniku. Z części, które ja dostarczyłem do Jacka, były kute tłoki i pistonsy, kute korby Briana Crowella, tuleje Dartona, szpilki pod głowicę ARP L19, szpilki ARP z GTR-a pod podporę wału oraz wałki wydechowe JWT. Tak naprawdę z prac, które były zrobione przez Jack Motorsport, no to sprawdzenie wszystkich tych części, które zostały dostarczone przeze mnie, obróbka głowic CNC, obróbka silnika, zrobienie wjazdów pod nowe tuleje oraz taki dodatek, który tak naprawdę większość osób tego nie robi, czyli dołożenie o-ringa w głowicy. To z takich prac, takich ważniejszych, które były zrobione w Jack Motorsport. No i tak naprawdę czekałem na wiadomość, kiedy to wszystko będzie złożone. Taka wiadomość nadeszła, dostałem SMS-a, przyjeżdżaj. Znowu do busa, kierunek Jack Motorsport, zabrałem wszystkie graty, wróciłem do Tomka i mogliśmy działać dalej. No tak, no jak już silnik do mnie wrócił, tak można powiedzieć, że poskładany, bo głowice były założone, był cały poskładany, więc dla nas po naszej stronie było tylko poskładanie rozrządu, jakichś tam drobnych osprzętów. Cały rozrząd, wszystko dostaliśmy od Kacpra w oryginale. Wszystkie łańcuchy, zębatki, jakieś uszczelki i drobne pierdoły zostały przez nas poskładane. Dodatkowo jeszcze wleciały nowy alternator, jakaś pompa wspomagania, wszystkie rzeczy nowe. No chyba poza kompresorem od klimy, bo... No dokładnie, tak jak mówisz, no tylko kompresor, bo tego nigdzie nie był dostępny nowy, a tak to z tych rzeczy, takiego sprzętu, tutaj jak mówiłeś, wszystko nowe dostaliśmy, więc fajnie na pewno było to złożyć na nowych częściach. Na nowych częściach, no to wiadomo. No, tak naprawdę wszystko, no a w międzyczasie, gdy było to wszystko robione, to kolejny pomysł tak naprawdę wpadł do głowy, no że fajnie by było może tą dużą moc przenieść na asfalt, tak szczerze mówiąc, co nie? Bo plan, tak jak miał zakładać początkowo, miało być tylko 800 koni, ale wiadomo, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. No i tak naprawdę to zobaczymy, co będzie po tych turbinach, które kupiłem. Mamy nadzieję, że zrobimy ten plan minimum, który mieliśmy w głowie, czyli więcej niż ostatnio, czyli na poprzednim setupie mieliśmy 740 koni i 808 momentu. No już fajnie to jechało. Myślę, że nie jeden by chciał taki setup już mieć złożony w takim samochodzie. No i tak naprawdę wszystko, no a w międzyczasie, gdy było to wszystko robione, to kolejny pomysł tak naprawdę wpadł do głowy, no że fajnie by było może tą dużą moc przenieść na asfalt, tak szczerze mówiąc, co nie? Bo plan, tak jak miał zakładać początkowo, miało być tylko 800 koni, ale wiadomo, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. No i tak naprawdę to zobaczymy, co będzie po tych turbinach, które kupimy. Mamy nadzieję, że pozytywnie
Czasy również fajne to klepało, bo 100-200 już 5-3 sekundy. Więc no niektórzy by byli zadowoleni z tego stage'a, ale niestety chyba nie ja. Dlatego budujemy kolejny. Ale dokładamy do tego cały zestaw AWD oraz automat. Ten popularny podobno automat, czyli skrzynia automatyczna ZF 8 HP. Ale chyba na razie nie będziemy mówić albo może powiemy. Najprawdopodobniej będzie na sterowniku TCU od Turbo Lamika. Z takich rzeczy, które tak naprawdę ja zacząłem robić, to było przygotowanie budy pod napędy. Nie była to lada gratka, żeby w ogóle dostać części do takiego już mocnego przebudowania samochodu, ale udało się zdobyć te części. Gdy już wszystko miałem pokompletowane, umówiłem się do blacharza na przeróbki konieczne, żeby spiąć później i silnik, i skrzynię razem z napędami. Udało się, za naszymi plecami tak naprawdę już buda przygotowana pod to, żeby te napędy uruchomić. No mamy nadzieję, że wszystko się uda. Zobaczymy, co dalej będzie. No jeszcze dużo pracy przed nami na pewno. Co do skrzyni, no do skrzyni też możemy coś powiedzieć więcej. Tutaj firma z pomocą przyszła PMC Motorsport, która zrobiła i adapter sprzęgła, i adapter skrzyni pod VQ37. Skrzynia... Można powiedzieć. No, powiemy. Skrzynia z Alfa Romeo. Z Alfa Romeo. Nie, no, trochę zawsze musimy przemycić do każdego auta. Dokładnie tak. Tutaj włoskie podobno najlepsze. Więc no, mamy skrzynię z Alfa Romeo, ze Stelvio. Ze Stelvio, tak. Ze Stelvio, która tam miała chyba 2.9 silnik, tak, 2.9 i tam 500 chyba 10 koni generowała. Więc w sumie skrzynię mamy gdzieś tam. No, dodatkowo była wzmocniona jeszcze. No dokładnie, no, skrzynia została również wzmocniona, bo oryginalnie, no tak jak producent mówi, gdzieś tam 750, no 700-750 Nm jest w stanie przenieść. Ale my od razu wzmocniliśmy, wzmocnił to Lamik, więc mamy nadzieję, że przeniesiemy trochę więcej tego newta, powyżej 1000. Taki jest plan, żeby powyżej tego 1000 newta. Powyżej 1000 musi być. Było. Pracy to jest jeszcze bardzo dużo, pomimo tego, że ten silnik w sumie był w tej budzie, w tym aucie, to nie pasują nam żadne łapy, na przykład 3,5 calowy drot z filtra powietrza do turbiny zajmuje tak dużo miejsca, że praktycznie oryginalne łapy nie mają prawa bytu i musimy wyspawać nowe, w sumie zaprojektować, zrobić nowe. To samo tyczy się tylnej łapy skrzyni biegów, która w zasadzie nie istnieje. Dodatkowo podcięta podłoga pod szerszy tunel, żeby podłączyć przedni napęd. No komplikuje trochę sprawę, no ale jakoś to przebrniemy. Także musimy zrobić wszystkie 3 łapy, musimy zrobić kąpę do rurowania, do filtrów, do intercoolera. Intercooler musimy zrobić w zasadzie od podstaw, mamy tylko kupione rdzenie. Musimy zrobić całą hydraulikę turbiny od nowa. Musimy zrobić układ paliwowy, co tam jeszcze? Chłodnicę oleju, cały zestaw chłodzący, czyli w sumie chłodnicę oleju silnika, chłodnicę oleju wspomagania i skrzyni biegów. Dodatkowo co tam jeszcze, adaptery do hamulców. No jest tego takich niby drobnych lub grubszych rzeczy bardzo dużo do zrobienia, także tej pracy naprawdę jest sporo. No tak naprawdę to jeszcze mamy do zrobienia 2 wały. I przedni, tak, jeszcze wały napędowe, które muszą być no, w zasadzie zrobione nowe, no bo nie pasuje od skrzyni Alfa Romeo, nie będzie nam pasował wał przecież do przedniego mostu z Infa, nie? Dokładnie tak. No, przełożenie i przedniego i tylnego dyfra zostawiamy tak naprawdę oryginalne, tak jak w Nissanie 370Z w manualnej skrzyni wychodziło, czyli 369 mamy przełożenie. I na tych dyfrach będziemy bazować. Szper na razie nie montujemy. Nie, na chwilę obecną bez szper. Zobaczymy w ogóle, jak ten samochód będzie się zachowywał, czy będzie nam tego brakować. Z tyłu no, mamy tę, że tak powiem, oryginalną ala szperę Nissana, która raz trzyma, raz nie. Ale zostawiamy. Zobaczymy tak naprawdę, czy będzie to konieczne, czy nie. Jeśli będzie to konieczne, no to wtedy będziemy myśleć, czy to będzie torsem, czy to będzie płytka. Zobaczymy. No wtedy tak naprawdę to zobaczymy. No, myślę, że na początek trzeba to auto uruchomić i objeździć trochę, bo no dokładnie. Rzecz może wyjść jeszcze w międzyczasie, bo tak naprawdę chyba nikt takiego setupu nie robił. Przynajmniej nie znaleźliśmy nic. No na całe szczęście Kacper nas nie goni z czasem. Nie ma terminu odbioru, więc możemy sobie spokojnie wszystko projektować, przemyśleć 3 razy zanim coś zrobimy, więc myślę, że efekt finalny będzie jakiś taki w miarę
sensowny i wstydu nie będzie. Zadowalający. Zadowalający pana Klienta oraz wykonawcę. wykonawca to. Wykonawca już jest zadowolony. Tak, wykonawca jest zadowolony, jak to wpali. Tak, dokładnie. Myślimy, że z takich wstępnych informacji, które chcieliśmy przekazać, no to chyba na tyle. No już teraz możemy zaprosić na kolejny materiał, który najprawdopodobniej powstanie już z prac takich stricte warsztatowych. Nie ukrywajmy, że prace są troszeczkę dalej posunięte niż tu widzicie. Dokładnie. Ale nie zdradzajmy na razie, bo to będzie za szybko. Będziemy chcieli na pewno pokazać trochę więcej, jak tam poszczególne rzeczy konstruują się, powstają. Z jakich części to składane? No zobaczycie co i jak. Myślę, że coś tam będzie ciekawego dla nas. Dokładnie tak, dlatego my już się z Wami żegnamy i do następnego materiału. Na razie, dzięki, cześć. Trzymajcie się, hej.